tortellini. A są to takie po prostu pierożki, które mają różne, że tak powiem, farsze. W tym przypadku jest na przykład pomidor i ser, ale są też mięsne. Nie mówię, te mięsne są po prostu takie są te mięsne. Dlatego warzywne właśnie w tym przypadku są lepsze, te tortellini, bo te wszystkie mięsne, jakie jadłem, czy z jakąś szynką parmeńską, czy jak to było napisane, ze szpekiem, były po prostu słabe. A właśnie takie albo samoserowe, albo właśnie pomidorowo-serowe są spoko. I co z nimi zrobić? Bo widzi się je na półkach dość często. Można to ugotować, ale nuda. Same takie właśnie, że one są takie, nie zachęcają do jedzenia, jak się je po prostu ugotuje. Je trzeba zrobić z czymś, albo zrobić tak jak ja dzisiaj, czyli w kąpieli maślanej. Ale dobra, o tym zaraz. Zaczynam od ugotowania około 100 gramów tych tortellini. Czyli tak, na wrzącą wodę po prostu będę wrzucał tortellini. Tak jak mówiłem, wodę solę, dość sporo. Naprawdę na tyci ogniu, pod przykryciem, zamieszać kilka razy, 14 minut w tym przypadku. I odkładam je na palnik obok. Jak to wygląda po kilku minutach? Wypłynęły na powierzchnię ziemi, ale jeszcze przynajmniej jest 10 minut. A tutaj pomału zaczynam tak zwaną powłokę. Nie jest to potrawa mało tłuszczowa, bo tego tłuszczu naprawdę trzeba z masła około pewnie za 30 gramów to na pewno. Żeby to się zrobił taki sosik, tak by się to kąpało w oliwie. No w sumie w oliwie też by można było, ale to jest bardziej na francuską modłę, czyli wszystko zalane masłem. Będzie roztapiać, potem 5 minut wcześniej włączę gaz. Będę tak to lekko przypalał, żeby to było takie palone masło. Skreczę jak na winylu. Tylko żeby to się naprawdę nie zaczęło palić. To ma takie lekko nagrzać. To jest takie ala palone masło. A w tych tortellini nie może być za wysoka temperatura tej wody, bo one zaczną pękać, zaczną się rozwalać i ten farsz po prostu wyjdzie. A tak to się trzyma w ryzach. Gdy już czuć zapach masła, taki lekko palony, to żeby to się nie spaliło na amen, wyłączam gaz po prostu. To ma być lekko taki zapach masła, a nie jakaś spalenizna z dodatkowymi elementami kancerogennymi. I daję tortellini. Odsączam z wody jak najwięcej mogę. Mieszam, żeby się nie przywarły. I na wyłączonym ogniu tak po prostu nimi macham. Do tego tymianek świeży, nawet jak ten już prawie miał kwitnąć, no niestety miałem dla niego ważniejsze zadanie, tak zwane zadanie bojowe, czyli skończenie w potrawie. Niestety nie zakwitł, no nie każdy może. Od razu wygląda świetnie. Przechodzi tą tymiankowością. To jest właśnie tymianek, masło. To jest właśnie taki francuski style. Składnik kluczowy, czyli coś, co mówię milion razy. Płatki drożdżowe. Game changer do wszystkiego. Można użyć jakiegoś sera typu pecorino tutaj. Oczywiście, że tak, ale płatki drożdżowe naprawdę. Kupuje się kilogram, wystarcza, ho. I ten smak umami tworzy. Najważniejszy smak umami. Można iść klasyką właśnie z serem, można iść nowoczesnością, eksperymentem, z płatkami drożdżowymi. One się roztopią pod wpływem tej ciepła i stworzą taką właśnie emulsję razem z tym tłuszczem. I zostawiam je, żeby to nie było takie gorące. I coś tak nudnego jak kupne tortellini można przerobić w coś naprawdę bardzo dobrego. Tylko trzeba wiedzieć jak. Tylko nie mięsne, bo te mięsne to są jakieś dziwne. Raczej serowe albo właśnie tak jak tutaj ser z pomidorem. Czy jakieś inne wariacje, ja nie wiem, nie śledzę tego rynku tortelliniowego. To jest danie z kategorii zjem jeden i on jest taki, no smaczny, ok, ale potem po prostu jest tak, jeden. A potem kończy się tak, że nagrywacie przepis do internetu, jak to zrobić. Dziękuję, dobranoc.